Może wiecie, może nie, ale pewnie wiecie. Ten rok to czas wyborów w Stanach Zjednoczonych. Na pewno wiecie, jak przeglądacie Merge Dominatora, Flying Research czy ogólnie bestsellery na Amazonie, to tam non-stop Biden, Trump, Trump, Biden i chyba tyle. Bo to tylko dwóch liczących się kandydatów na prezydenta jest, nie ma się co oszukiwać. Nawet nie wiem, czy jest jakaś trzecia opcja dostępna. Obstawiam, że nie. No ale nie o wyborach sensu stricte, tylko o tym, czy w ogóle Trumpa, Bidena, jakiegokolwiek innego polityka można używać komercyjnie, w tym na koszulkach. No, ogólna zasada, może nawet nie zasada, tylko wieść głosi, że po pierwsze, wizerunku prezydenta obecnie sprawującego urząd używać można dowolnie, powszechnie, komercyjnie, niekomercyjnie, nie ma znaczenia. Hulaj dusza piekła nie ma. Kolejna legenda głosi, że ludzi, którzy są kandydatami, wiecie, oficjalnymi kandydatami zarejestrowanymi, trudne słowo, w rządowej bazie, gdzie takie rzeczy można sprawdzić i wizerunki tych osób też są, też można ich używać komercyjnie czy jakkolwiek. Jeszcze jedną historię gdzieś słyszałem, czy czytałem, raczej czytałem, że wizerunek prezydenta i osób ubiegających się o prezydenturę jest domeną publiczną. Nie? Wszystkie te teorie łączy jedna rzecz, a mianowicie to, że są bzdurą. I mówię to z pełnią przekonania, gdyż po pierwsze, nie znalazłem absolutnie żadnego potwierdzenia w internecie tego typu rewelacji, a przekopałem chyba internet od góry do dołu. Druga sprawa, teraz widać tak, druga sprawa, rozmawiałem z panią prawnik ze Stanów Zjednoczonych, która mi potwierdziła, że no nie można używać ani wizerunków prezydentów, czy jakiegokolwiek innego wizerunku, ani nie można sobie tak, wiecie, używać dowolnie imion i nazwisk tych osób. No po prostu nie. A przynajmniej nie na Amazonie, który jest dość restrykcyjny co do zasobów, które na Amazonie są. I tak, ja wiem, że tych koszulek jest masa, natomiast wiecie, no jak ze wszystkim, nie? Część się prześlizgnie, a część zostanie odrzucona. I my widzimy tylko tą część, która się prześlizgnęła. A ile zostało tych koszulek odrzuconych i ile faktycznie tych koszulek zostało usuniętych z Amazona, to tego się nigdy nie dowiemy. To teraz kilka ciekawostek, które sprzedała mi pani prawnik, z którą rozmawiałem. Tak, z istotnych rzeczy to już sobie powiedzieliśmy, że no, nie można używać wizerunków i w ogóle najlepiej omijać ten temat z daleka. Natomiast w Konstytucji Stanów Zjednoczonych jest coś takiego jak pierwsza poprawka. Ta pierwsza poprawka, rzucę Wam jej treść tutaj na ekran. Ta pierwsza poprawka mówi o tym, że no jest wolność słowa w Stanach Zjednoczonych, plus można używać różnych rzeczy w formie parodii. Tylko znowuż, co to jest parodia i jakie musi spełniać warunki coś, żeby można to było uznać za parodię. Nie wiadomo. Nigdzie nie ma tego spisanego. Znaczy są jakieś takie ogólne wskazówki. Natomiast koniec końców, to czy coś jest parodią, czy nie, to zależy od tego, kto to sprawdza. A na Amazonie nigdy nie macie pewności, jak support zareaguje, bo to, że w przypadku X oni zareagują jakoś po swojemu, to wcale nie oznacza, że w przypadku tożsamym reakcja będzie dokładnie taka sama. Nie. No już się wielokrotnie spotkałem na swoim przypadku, niestety. Coś tam wrzucałem i to przechodziło. Kolejną rzecz wrzuciłem, która była bliźniaczo podobna do tej, która poprzechodziła i z jakiegoś powodu się to ekipie amazonowej nie spodobało. A to pewnie nie tylko ja miałem takie historie. Także niby teoretycznie moglibyśmy uznać, że na przykład wszystkie te koszulki z Bidenem czy z Trumpem, one są parodią.
czegoś tam, czy parodii, czy są parodią kampanii prezydenckiej, czy samej osoby tych prezydentów. No ale wiecie, to, że my sobie tak myślimy, no to wcale nie oznacza, że Amazon będzie myślał podobnie. Kolejna sprawa jest taka, że nawet jeśli w teorii mamy wzór, który faktycznie jest parodią i spotykamy się wirtualnie z Amazonem i mówimy sobie tak, to faktycznie jest parodia, niech to sobie idzie. To kolejną kłodą rzucaną nam pod nogi przez system prawny Stanów Zjednoczonych jest to, że w żadnym wypadku nie możecie sprawiać nawet ciutki wrażenia, że ta koszulka czy dany merch jest w jakikolwiek sposób powiązany z kampanią. Jak to zrobić? Nie mam żadnego pojęcia. No może jeszcze wiecie, przeszłoby to, że wrzucacie jakiś cytat ostatnio była debata prezydencka. Jakiś cytat wrzucacie na koszulkę wraz z podobizną prezydenta i to może jakby przymknąć oko, to by przeszło jako coś niezwiązanego z kampanią. Natomiast według pani prawnik samo użycie gdzieś w opisie, czy nie daj Boże w polu brand, bo na Amazonie jest pole brand, gdzie można wpisać faktycznie swoją markę. Gdzie tak jak jest taka łódzka firma, która produkuje koszulki, bardzo fajne zresztą, oni się nazywają Pan tu nie stał po prostu, nie? No i to pole brand by było przez nich użyte właśnie w ten sposób. Wpisaliby tam najpewniej Pan tu nie stał i tyle. No i idąc tym tokiem rozumowania, jeśli wy wrzucicie w brand opis gdziekolwiek indziej, ale najgorzej w brand, fany Biden shirt albo fany Trump shirt, tam pro Trump i tego typu rzeczy, to można uznać, że no, wrzucił to Trump bądź ktoś odpowiedzialny za jego merch. I już jesteście w szarej dupie, bo czegoś takiego robić nie można. Jeszcze no, wydaje mi się, że z oczywistych rzeczy, ale też pani prawnik o tym wspominała, że nie można też używać oficjalnych sloganów z kampanii prezydenckiej. Tak jak Trump miał to swoje słynne Make America Great Again, no to czegoś takiego też nie powinniście umieszczać na koszulkach, bo to jest coś wymyślone na potrzeby kampanii i tylko i wyłącznie tam powinno być używane. No, chyba że macie zgodę od Trumpa czy od któregokolwiek innego polityka, którego to slogan wrzucacie na koszulki, to wtedy spoko, nie ma problemu. Ale nie sądzę, żeby ktokolwiek z oglądających miał tego typu świstek. I ja tutaj też nie jestem święty w tej materii, bo na początku swojej kariery merczowej już wrzuciłem ze 2 czy ze 3 koszulki z podobizną kandydata na prezydenta, dokładnie Cornela Westa. No koleżka też w Matrixie w ogóle występował. Nie kojarzyłem go w ogóle, bo to taka epizodyczna rola była. No ale występował. No i to była, o ile dobrze pamiętam, pierwsza moja koszulka, która się sprzedała. No i jak szybko się sprzedała, tak jeszcze szybciej dostałem maila od Amazona z informacją, że no, koszulka została zdjęta z racji na pogwałcenie praw do wizerunku właśnie Cornela. Kurde, drodzy Państwo, no ale przecież to jest kandydat. No to przecież powinienem móc wykorzystywać jego wizerunek, no bo to jest kandydat. No, niestety nie. Na szczęście skończyło się na usunięciu wzoru, a konto zostało nienaruszone. No na całe szczęście, bo mogło się skończyć sporo gorzej. Znalazłem jeszcze dość ciekawy artykuł odnośnie wykorzystania wizerunku prezydenta. To jest artykuł dość wiekowy, bo z 2014 roku. Wtedy prezydentem był Barack Obama. I zobaczcie sobie, co tam w tym artykule jest ciekawego napisane. No to jest jakiś taki artykuł Kayleigh Dry, nie wiem co to jest za strony, natomiast to jest akurat nieistotne. Tak jak widzicie, tytuł głosi, no, Biały Dom ma jakieś obiekcje co do użycia komercyjnie wizerunku prezydenta. No i zobaczcie, jaka to była historia. Była sobie jakaś tam ceremonia, nieistotne, jaka to była ceremonia. Efektem tej ceremonii było jedno zdjęcie, które zrobił sobie ten oto koleżka
na tym zdjęciu widoczny, no i cyknął sobie fotę z barakiem. Co później z tą fotą się stało? No poszło na Twitterka, no i podłapał tą fotę Samsung. Samsung ją retweetował u siebie, no na swoim koncie mieli tyle oto to konto śledzących. No i wydawać by się mogło, że no niby nic, nie? Natomiast trochę innego zdania był tutaj wspomniany Jay Carney, który jest z Legal Team. To jest no, dział prawny Białego Domu. No i nie do końca się to chłopakom spodobało z działu prawnego. Ano, zobaczcie, jaką oni mają taką generalną zasadę, a raczej jaką mieli zasadę w 2014 i coś mi mówi, że raczej ta zasada się nie zmieniła. O, zobaczcie sobie. Jako tak dla zasady, znaczy zasadniczo to Biały Dom sprzeciwia się używaniu wizerunków prezydenta na użytek komercyjny. A już w tym konkretnym przypadku no, mają bardzo solidne obiekcje co do takiego użycia. Co tutaj dalej mamy? No informacje o tym, że prawnicy wystosowali pismo, żeby no, zaprzestać używać tego typu zdjęcia. I widzicie, po pierwsze, mogłoby się wydawać, że zwykłe retweetowanie fotki no jest ok, nie? No bo to jest tylko portal społecznościowy i nic poza tym. Natomiast jakbym zrobił to ja, jako Tomasz Nojek, to najpewniej by było w porządku. Znaczy najpewniej, no 99,9% pewności. Jak osoba fizyczna to puści dalej, zresztą ten koleżka wrzucił to na swojego Twitterka i do niego się nie czepili. Czepili się do Samsunga, który tutaj mógł faktycznie konkretne korzyści majątkowe czerpać właśnie z tego zdjęcia, bo gdzieś wyłapali, że fota została zrobiona telefonem Samsunga. No i wiecie, wiele nie potrzeba, żeby poszło w świat. Nie? Dla mnie Barack Obama robi sobie zdjęcia z Samsungiem, to czemu ty miałbyś nie robić tego samego? Bo kampania marketingowa pisze się sama. No i niestety, czy niestety, no niestety, nie spodobało się to wtedy rządzącym władzom no i zostało takie ładne pismo wystosowane. Także jak widzicie, to nie jest takie hop-siup. Można sobie używać wizerunku każdego polityka dowolnie. No nie, bo ich też chroni prawo. Jest bardzo konkretne prawo odnośnie, powiększyłem tutaj tą fotę, całkowicie niepotrzebnie. A teraz o tym prawie chwilę wspomniałem, to też już Wam pokazuję, o co chodzi na konkretnym przykładzie. Zobaczcie, tym prawem jest right of publicity. To jest związane z dobrami osobistymi, w tym z wizerunkiem, czyli z tym, co jest najczęściej, no chyba można użyć tutaj stwierdzenia kradzione, nie? Z różnych źródeł, czy dalej wręcz, tak jak tutaj jest napisane o other indicia of personal identity, czyli cokolwiek, po czym można zidentyfikować daną osobę, jak pseudonim, czy nickname a pseudonim, to po polsku chyba jest jedno i to samo tłumaczenie. Głos, podpis, znowuż tutaj mamy powtórzenie wizerunku czy fotografii dla komercyjnych korzyści. I prezydenci, czy którykolwiek polityk nie jest wyłączony spod tego prawa. Oni cały czas mają możliwość ochrony swojego wizerunku, imienia, nazwiska czy tak dalej. Co ciekawe, w momencie, znaczy podczas tego, gdy ktoś pełni jakiś urząd, w tym wypadku prezydenta, to na przykład nikt inny nie może zgłosić prośby o zarejestrowanie trademarku, na przykład tak jak w tym wypadku mamy Donald Trump. Nie? Nikt nie może sobie takiego trademarka w ogóle zgłosić, poza oczywiście Trumpem. On ma taką możliwość i o ile dobrze pamiętam, to on jeszcze przed prezydenturą całą masę różnych trademarków sobie porobił, żeby jego nazwisko było chronione i różne tego typu historie. Natomiast no, nikt podczas prezydentury tego zrobić nie może. Co więcej, po śmierci, o ile prezydent był żonaty,
to do momentu śmierci jego żony też nikt nie może złożyć prośby o zrobienie trademarku. Przy czym pamiętajcie, że ja tu mówię o trademarku, a trademark, a wykorzystanie wizerunku to są dwie różne rzeczy, bo wykorzystywać wizerunku nie można przez następne 70 lat, bo dopiero wtedy ten wizerunek wejdzie do domeny publicznej, tak jak jakiekolwiek inne dzieło. I tak też jest z prezydentami, czy z jakimkolwiek innym politykiem, osobą publiczną, gwiazdą, zwał jak zwał. No i tak słowem podsumowania tego przydługiego materiału, czy można używać wizerunków prezydenta, ich imion, sloganów kampanijnych na naszych koszulkach na Amazonie czy gdziekolwiek indziej? No nie. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jest to nie do końca zgodne z prawem i ja polecałbym jednak się trzymać z dala od tego tematu. Natomiast wiecie, na kampanii prezydenckiej można zarobić spore pieniądze, nie łamiąc tych praw. A jak to zrobić? To zobaczcie, jak robić to poleca TeePublic. Zobaczcie, jakiego fajnego maila jakiś czas temu TeePublic wysłało do twórców. Oni tutaj jasno mówią, że warto robić wzory właśnie związane z wyborami prezydenckimi, czy wręcz powinno się wyszukiwać jakieś tam momenty, viral moments, nie, w ogóle bardzo słabo się takie rzeczy tłumaczy na polski, E, e, tylko dają dodatkowo tutaj różne daty związane z wyborami. Mamy debatę, która już minęła i kilka wzorów też widziałem odnośnie tej debaty prezydenckiej. I poniżej mamy porady, jak to robić, żeby było OK. Przy czym zaznaczam, że to jest OK, jeśli poruszamy się na TeePublic, bo wcale niekoniecznie tak samo będzie myślał Amazon czy Redbubble. No i zobaczcie, jakie tutaj rady oni dają. Po pierwsze, nie odtwarzajcie oficjalnego merchu kampanii. To już też Wam mówiłem wcześniej. Nie? Po pierwsze, slogany są sloganami kampanijnymi, używać ich nie można. Po drugie, nie można w żaden sposób sprawiać wrażenia, że Wasze koszulki są oficjalnymi, czy nawet nieoficjalnymi, czyli jakkolwiek związanymi z kampanią danego prezydenta. Tak, tutaj jest o sloganach, żeby nie używać. I zobaczcie, co mamy w punkcie numer 3. Unikajcie wzorów, które zawierają w sobie podobiznę kandydata. To już też Wam o tym mówiłem. No dodatkowo, żeby robić wszystko zgodnie z Content Standards i tak dalej, no ale to się rozumie samo przez się. Dodatkowo dali tutaj kilka przykładów, co jest według nich OK. I korzystając właśnie z tych przykładów, można sobie porobić wzory, jeśli oczywiście chcecie robić wzory związane z kampanią, bo nie ma obowiązku, nie? Zobaczcie, tutaj jest tylko i wyłącznie napis. Obstawiam, że to też 4 lata temu było jakieś durne powiedzenie, które powiedział albo Trump, albo Biden, albo tutaj. Will you shut up, man? To też swojego czasu było bardzo popularne i tutaj jest czuprynka Trumpa, tylko dodana. I to według TeePublic jest cały czas OK, nie? Albo tutaj Bad Things Happen in Philadelphia, The Man, The Myth, The Mittens. Też nie wiem, o co tutaj chodzi, czy Vote for Fly, czy tak jak tutaj, Cannibals Ate My Uncle. No tutaj ja osobiście bym pominął nazwę imię Bidena, no ale jak widać według TeePublic to jest to na tyle daleko od jakichkolwiek kampanijnych merczy, że jest to OK. I na tym możecie swoją twórczość na TeePublic oprzeć, ale tylko na TeePublic, bo tutaj mamy pewność, czego oni oczekują, jak to ma wyglądać, czego mamy nie robić. To jest w ogóle fajne w TeePublic, że oni są dużo bardziej pomocni, jeśli chodzi o pomoc artystom. Jeśli porównując do Redbubble, gdzie supportu nie ma praktycznie żadnego, czy do Amazona, gdzie support jest, ale w większości przypadków no, nie wiem, po co oni tam siedzą. To raczej nie po to, żeby nam wszystkim pomagać. Dobra, no i chyba tyle, jeśli chodzi o wykorzystanie wizerunków prezydentów, kandydatów i polityków.
No, ja tak z pełnym przekonaniem mogę odradzić, bo nie jest to zgodne z prawem, a osoby, które twierdzą, że można wrzucać te rzeczy, to no, nie wydaje mi się, żeby pracę domową odrobiły. A wręcz myślę, że mogę zaryzykować stwierdzenie, że po prostu gadają bzdury i tyle. Natomiast, wiecie, ja też nie jestem prawnikiem i jeśli gdzieś tutaj zrobiłem jakiś błąd, czy będziecie mi w stanie powiedzieć, że coś jest nie tak, jak tutaj powiedziałem, to wrzućcie proszę w komentarz. No, ja też się lubię uczyć, też robię pewnie błędy, jak każdy. Nie jestem tutaj wszechwiedzący, chociaż chciałbym być. No ale jest jak jest, nie? Także mówię, jeśli wy macie inną wiedzę i macie chęć się tą wiedzą podzielić, to ja do tego zachęcam. Tylko do konstruktywnej krytyki, a nie, wiecie, tak się nie robi. No to jak się robi, nie? To jest tutaj istotne. Dobra, kończmy. Nie używajcie jej tyle. Trzymajcie się, cześć.